Znacie utwór Stayin' Alive zespołu Bee Gees? Może wam się przydać podczas udzielania pierwszej pomocy. Ta rytmiczna piosenka pozwala wykonywać masaż serca w odpowiednim tempie, nawet jeśli nie macie żadnego doświadczenia. No dobra, a kto jest z liczbą uciśnięć i wdechów? 30/2, 15/2, a może po prostu uciskać aż do przyjazdu pogotowia. Z Maciejem Sokołowskim porozmawiamy dziś o pierwszej pomocy dla nurków i nie tylko. Zapraszamy do wysłuchania odcinka. Podcast Spod wody. Rozmowy o nurkowaniu, sprzęcie i eventach nurkowych. Kieruj się pod wodę. Cześć Maćku. Cześć. Powiedz mi, czym na co dzień się zajmujesz? Co robisz? Dokąd zmierzasz? Dokąd zmierzamy wszyscy, może trzeba by się spytać. Jestem ratownikiem medycznym, to tak chyba najważniejsze. Pracuję w pogotowiu ratunkowym w Świdnicy. Druga ważna rzecz w moim życiu to szkole. I szkole z kwalifikowanej pierwszej pomocy i z pierwszej pomocy. Co sam doskonale wiesz. Tak. Bo jak dobrze pamiętam... No szkoliłeś mnie i egzaminowałeś. No z pół roku będzie. Z pół roku temu mieliśmy przyjemność się poznać na kursie. I chyba bardzo dobrze jest. Tak, bardzo dobrze wspominam, stąd też pomysł na ten odcinek. No tak, jeździmy sobie nurkować, nurkujemy czasem na dziko gdzieś przy jeziorach, no i zdarzają się wypadki wśród nurków. I to, o czym chciałbym z tobą porozmawiać, to co my jako, nie wiem, nurkowie albo osoby po stronę, nie wiem, ktoś tam sobie leży na plaży, ogląda, patrzy i widzi, że z takim nurkiem dzieje się coś złego, tak? Albo może nawet nie tylko z nurkiem, albo z jego znajomym, koleżanką. Dzieje się coś złego i co my tak możemy robić, żeby po pierwsze ułatwić pracę wam jako ratownikom, no i sprawić, żeby ta osoba, która doznała jakiegoś urazu, cierpi, no żeby przeżyła. Od czego by tu w ogóle zacząć, tak? To tutaj ogólnie, możemy tak porozmawiać ogólnie tak naprawdę o tym wszystkim, bo to nie trzeba być nurkiem, ani pomagać nurkowi, żeby co trzeba zrobić? Najważniejsze, słuchajcie, to nie bać się podejść. Ja myślę, że to jest taka podstawa. Czyli nie stoimy 30 metrów dalej, dzwonimy po pogotowie i mówimy, że tam pan leży i nie wiadomo, co z nim jest. Tylko podchodzimy. Jak już podejdziemy, to już zrobiliśmy najważniejszy krok. Jak podejdziemy, to zależnie od tego, jakie mamy wiedzę, umiejętności, no to wiadomo, że nasze postępowanie będzie różne. Pamiętajcie, że w pierwszej pomocy nie da się zrobić czegoś strasznie źle. W sensie, dopóki nie chcemy tego pacjenta zabić, to nie zrobimy czegoś źle. Ważniejsze jest coś robić, niż nic nie robić i się patrzeć, jak ktoś umiera. Pierwsza, najważniejsza rzecz to sprawdzić, czy ta osoba jest przytomna tak naprawdę. Sprawdzić, czy jest przytomna. Jak jest przytomna, no to spróbować jakieś tam zebrać informacje, co się z tym osobą dzieje, tak? Czyli to taki wywiad sample, to się chyba nazywa. Tak, to się ładnie nazywa wywiad sample. Ogólnie spytać się, co się stało, co się wydarzyło, że ten człowiek leży, na co choruje, jakie leki przyjmuje, czy ma jakieś uczulenia, to takie już trochę bardziej zaawansowane rzeczy, no ale najważniejsze się dowiedzieć, co się dzieje, tak, no bo każdemu człowiekowi, który gdzieś tam leży i nie rusza się, a nawet się rusza, ale coś się z nim dzieje, mogą się milion różnych rzeczy dziać. No i to taka informacja dla pogotowia, jak już wzywamy pogotowie, co się temu człowiekowi dzieje, jest bardzo ważna. A jakiś wywiad zebrać też, nie wiem, od świadków, którzy są w okolicy, może coś widzieli? Wiesz co, no najważniejszy jest wywiad tego poszkodowanego. No, jeśli jest przytomny i jest w stanie z nami rozmawiać, to zbierzmy od niego jak najwięcej informacji, co się wydarzyło. Myślę, że też jeśli się uda takich, tutaj jeśli chodzi o nurkowanie, ja też nie znam się na nurkowaniu, to doskonale wiesz, ale więcej się nasłuchałem dzisiaj od ciebie przez te 15 minut w życiu o nurkowaniu, ale no... Takich też specjalistycznych może informacji na temat tego, na jakiej wysokości ten człowiek, wysokości, głębokości. Raczej głębokości był i tak dalej. A poza tym, no mówię, no, co się dzieje, na co choruje, jakie leki przyjmuje na stałe. Takie informacje, pamiętajmy, że ta osoba w każdej chwili może stracić przytomność, tak? I możemy być tam, po to zbieramy ten wywiad pierwszej pomocy, czy tam w kwalifikowanej pierwszej pomocy, żeby po pierwsze wiedzieć coś o tym pacjencie, a po drugie, no jest taka możliwość, że jak przyjadą już pogotowie ratunkowe, czy tam jakieś inne służby, to się okaże, że ten człowiek już jest nieprzytomny. No, nieprzytomny człowiek raczej nam nic nie powie. Jeśli ta osoba jest nieprzytomna, to oczywiście, że pytamy się świadków zdarzenia, co widzieli, co się stało. Tak? Tu takie kluczowe informacje, od kiedy ta osoba jest nieprzytomna, czy ktoś podchodził, czy ktoś sprawdzał mu oddech. Niby takie podstawowe rzeczy, jak sprawdzenie przytomności, sprawdzenie oddechu, mogą uratować bardzo dużo ludzi. Tak? Takie same podejście może uratować bardzo dużo ludzi. Pytanie, które mi się zawsze często nasuwa, gdzieś tam jak się spotkałem ze znajomymi, załóżmy mamy defibrillator, ten podręczny AED i pytanie jakieś się zawsze pojawia, czy możemy użyć na nurku. No nurek jest mokry, tak, a tu jest prąd. Czy możemy wykorzystać takie urządzenie? Wiecie co, badań na ten temat jest bardzo dużo. Tutaj najważniejsze jest tak,
rozebranie nurka z tego jego, nie wiem jak to się ładnie nazywa. No, skafander, Skafandra, o, widzisz? No, rozebranie go. Musimy mieć gołą klatkę piersiową. Czy to kobieta, czy to mężczyzna, mamy odsłonić klatkę piersiową. Mamy wysuszyć klatkę piersiową, czy wyczyć jakimś ręcznikiem, czymkolwiek, jakąś ścierką, co mamy pod ręką. Tu też się rozchodzi o to, żeby ten klej, który jest na elektrodach, się dobrze przykleił. To jest najważniejsze. Ogólnie różne badania, które mamy, mówią, że to używanie AED w takim środowisku, jak opisałeś, jeśli wytrzemy klatkę piersiową, jeśli te elektrody dobrze przylegają, jest bezpieczne. Ogólnie używanie AED jest bezpieczne. Tak? Tutaj są różne jakieś dziwne rzeczy, to też jakieś różne seriale paramedyczne pokazują różne rzeczy. W większości przypadków AED jest bardzo bezpieczne i powinno być używane jak najszybciej. Mówię tutaj, jak tak powiedzieć, jeśli chodzi specyficznie o nurkach, ściągnąć tą piankę, ten skafander, przeczyć klatkę piersiową, żeby te elektrody się ładnie przykleiły. I tak naprawdę wcisnąć guzik. No, wcisnąć guzik, wcisnąć start na samym początku, to wiecie, jak się otworzy AED, włączy się jedno, to już potem słuchamy. Najważniejsze jest słuchać te AED, słuchać co one mówi, no jak powie nam, że mamy nacisnąć czerwony przycisk, bo będzie wyładowanie, tego naciskamy. Dokładnie tak. Rozumiem, że czas się pewnie liczy, czyli nie rozbieramy nurka ze skafandra, tylko raczej rozcinamy go czym prędzej. Wiesz co, tak, jak najszybciej odkrywamy klatkę piersiową. Tutaj taka najważniejsza rzecz to jest to, że od zatrzymania krążenia, czyli od momentu, kiedy tak w pierwszej pomocy przestajemy oddychać, do momentu, kiedy ten człowiek ma nieodwracalne zmiany mózgu, to jest ile, Kamilku? Z 2 do 4 minut? No, około 4 minut. Coś pamiętasz. Są 4 minuty, więc no to jest bardzo mało. Jak dodamy ten moment, że musimy do tej osoby podejść, musimy sprawdzić przytomność, a jeszcze zawsze się troszkę tam boimy, trochę jest tych nerwów. Sprawdzić tą przytomność, udrożnić drogi oddechowe, sprawdzić oddech, no to te 2 minuty szybko uciekają, no i okazuje się, że nie jest ten. No więc bawienie się tam właśnie w skafandrach u nurków, czy na przykład u motocyklistów zawsze mamy te same pytania. Jeśli ta osoba jest nieprzytomna, nie oddycha, nie bawimy się w żadne tam ładne rozbieranie, jak mamy coś pod ręką, to rozcinamy, mamy mieć gołą klatę jak najszybciej. Po pierwsze, żeby zacząć uciskać klatkę piersiową, po drugie, żeby móc podłączyć AED. Tu od razu mam takie pytanie, już motocykliści, skafandry są, czy jest drogi sprzęt, czy takiemu, no bo idzie udzielać pomocy, może być obawa wśród człowieka, że potem, nie wiem, ten pacjent przeżyje, ale mnie oskarży, że mu zniszczyłem sprzęt. Znaczy wiesz, na drodze cywilnej każdy może nas cię oskarżyć o wszystko. Ty też mnie możesz oskarżyć dzisiaj, że nieładnie ci z tobą porozmawiałem tutaj. No, masz prawo. Ogólnie rzecz biorąc, jeśli działamy w pierwszej pomocy, czy tam kwalifikowanej pierwszej pomocy i ratujemy życie i zdrowie ludzkie, to takie rzeczy są kompletnie nieważne. I żaden normalny sędzia nie przyzna takiej osobie racji. I z tego, co wiem, i z tego, co się kiedyś orientowałem, bo to takie pytanie, które teraz mi zadałeś, to jest każdy kurs pierwszej pomocy w pewnym momencie to bywania. Gdzieś kiedyś się orientowałem, nigdy się nie zdarzyło, żeby ktoś został skazany za takie rzeczy. No, przyjmujemy, że ratujemy to jest najistotniejsze w naszym życiu, czyli samo życie i zdrowie, dlatego też nie można zostać. Czyli nie powinniśmy się obawiać, nie powinniśmy się na pewno obawiać. Tak. Ja wiem, na pewno to są duże koszty, no tylko że jak ta osoba nie przeżyje, no to ten skafander raczej mu się do niczego nie przyda. Zdecydowanie tak. No okej. Powiedzieliśmy sobie tak ogólnie o tym. Ja sobie położyłem ten odcinek w taki sposób, że wyobrażałem sobie, co może stać się z takim nurkiem gdzieś na nurkowisku. Teraz mamy dosyć upalne lato, jest bardzo gorąco. My zarzucamy na siebie ciężki sprzęt, tą piankę, suchy skafander, ołów, butle jeszcze. No i potrafimy po pół godziny w tym stać, za czym pójdziemy do chłodnej wody, no i może dojść do zasłabnięcia lub omdlenia. I tu jest od razu moje pytanie, czym to się różni i co jest gorsze? Bo wiem, że z punktu widzenia pewnie medycznego te 2 terminy różnią się, a w języku potocznym dla nas jest to samo, zasłabnięcie i omdlenie. Dokładnie, w języku potocznym to jest tak często mylone, że już czasami nawet w języku naukowym jest mylone. I no, tak się zdarza. Zasłabnięcie to jest taka chwilowa niedyspozycyjność, możemy to nazwał, pogorszenie stanu zdrowia. Możemy usiąść, możemy potrzebować się położyć, zakręci nam się głowa, zrobi nam się ciemno przed oczami, tak, ale nie mamy utraty przytomności, czyli cały czas jesteśmy w kontakcie, tak. Oczywiście możemy być przez chwilę jacyś splątani, możemy nie wiedzieć, co się dzieje przez jakiś czas, króciutki, ale jesteśmy cały czas przytomni. Omdlenie to jest taka sama sytuacja, tylko człowiek upada, traci przytomność, jest nieprzytomny, tak? Czyli nie reaguje na nasze zewnętrzne bodźce. No i właśnie, i teraz, czyli rozumiem, omdlenie jest gorsze. Gorsze jest ten moment, kiedy tracimy przytomność. Bo to jeśli tracimy przytomność, to oznacza, że nasz mózg nie dostał wystarczającej ilości tlenu, ciśnienie jest za niskie,
no coś się wydarzyło, że traci. No, zdrowy człowiek nie traci przytomności, tak? No i zdecydowanie możemy stracić przytomność z powodu przegrzania się i to jest niebezpieczne, tak? Tutaj też jest ważne, że ta omdlenie traktujemy takie utratę przytomności do 2 minut. Po 2 minutach ta osoba już jest nieprzytomna, no i wtedy już naprawdę jest w stanie zagrożenia życia i zdrowia. No właśnie, co wtedy robimy, że dojdzie do takiego omdlenia? Słuchajcie, no najważniejsze to sprawdzić, czy ta osoba oddycha. Musimy to powtarzać na każdym prawie pytaniu, że najważniejsze to udrożnić drogi oddechowe, czyli odchylić głowę do tyłu i sprawdzić oddech. Jeśli osoba oddycha i jest nieprzytomna, to kładziemy taką osobę w pozycji bezpiecznej. Tam to takie ładne nazwy, ustalona pozycja i tak dalej. Tak, czyli kładziemy osobę na boku i udrażniamy drogi oddechowe. Ta pozycja bezpieczna jest z tego powodu, żeby ta osoba na przykład, jak będzie wymiotować, żeby wymiotowała na zewnątrz, a nie do siebie. Tak, to jest takie ważne, bo dbamy o tą drożność oddechową, o to, żeby ta osoba się nie zadławiła swoimi własnymi wymiocinami, płynami jakimiś. Tak, a poza tym, mając na boku, mamy kontrolę nad tym pacjentem. Tak, sprawdzamy sobie oddech, kontrolujemy, czy ta osoba na pewno oddycha. Jeśli karetka nie przyjedzie w ciągu pół godziny, to wracamy na drugi bok i dalej czekamy. I czekamy. No tak, bo dojazd do nurkowiska może być trudny. No właśnie mówisz, że za każdym razem sprawdzamy drogi oddechowe i mi się przypomina od razu algorytm ABC. Możesz rozjaśnić, na czym to polega? Tak, oczywiście, że mogę. Airways, breathing, circulation. Czyli słuchaj, pierwsza, najważniejsza rzecz. Oczywiście tak naprawdę najważniejszą rzeczą jest ocena, czy jest bezpiecznie. Tak? Bo to jest taka najważniejsza zasada w ratownictwie jest taka, że martwy ratownik to zły ratownik. Ale jak już uznajemy, że jest bezpiecznie, to mamy środki ochrony osobistej, podchodzimy do tej osoby, no jeśli nie ma masywnego krwotoku, no bo to też, to sobie porozmawiamy pewnie tak, o jakichś rzeczach urozowych, no ale jeśli nie ma masywnego krwotoku widocznego, no to najważniejsze u tego pacjenta wykonać ABC, czyli sprawdzić drożność dróg oddechowych, sprawdzić potem oddech, jeśli ta osoba oddycha, to tak naprawdę w pierwszej pomocy te C jako circulation nie do końca nas interesuje, bo wiele badań mówi, że te badanie tętna w pierwszej pomocy jest nieadekwatne, nieistotne, tak samo ocena nawrotu kapilarnego, więc tak naprawdę dla nas w pierwszej pomocy interesuje, czy ta osoba oddycha. Jeśli oddycha, a jest nieprzytomna, kładziemy na boku, jeśli nie oddycha, to rozpoczynamy resuscytację krążeniowo-oddechową. No właśnie, ładnie przeszliśmy do tej resuscytacji. Jak ją poprawnie robić? Bo tam są jakieś algorytmy, że trzeba robić ileś uciśnięć na ileś wdechów. Niektórzy mówią, że wdechów nie trzeba robić, że nie za mocno uciskać, żeby nie połamać żeber. Jedni mówią, że do podłogi, żeby połamać żebra. Jak robić poprawnie właśnie to RKO, żeby też ludzie się tego nie bali i poprawnie wykonywali? Czy da się źle wykonać RKO? Powiedziałbym, że może nie, ale tyle rzeczy mnie zaskoczyło w życiu, że myślę, że tak, niestety. Tak naprawdę, słuchaj, jeśli ktoś chce się nauczyć robienia RKO, no to ja zapraszam na kurs pierwszej pomocy, czy tam kwalifikowanej pierwszej pomocy, bo tutaj najważniejsze jest takie przećwiczenie tego na manekinie, ręczne. No, oczywiście opowiemy teraz to sobie o tym, ale no tutaj na pewno zachęcam do kursów ważnych ogólnie dla nas wszystkich, bo czym więcej osób jest przeszkolonych, tym więcej osób umie ratować, tym więcej osób przeżyje. Może od początku, jak robić resuscytację krążeniowo-oddechową, no tutaj powinniśmy się oprzeć o wytyczne Europejskiej Rady Resuscytacji, najnowsze z 2021 roku. Czyli tak, jeśli jest bezpiecznie, jeśli mamy sprzęt, czyli taką maskę do sztucznego oddychania, tak, i czujemy się bezpiecznie, to powinniśmy prowadzić te RKO na zasadzie 30 uciśnięć do 2 wdechów. Mówimy o osobie dorosłej. O osobie dorosłej, no tak. Tak naprawdę w pierwszej pomocy, żeby nie mylić tego algorytmu, najważniejsze, żeby zapamiętać 30/2. Ale podkreślam, to jest najważniejsze, jeśli czujemy się bezpiecznie, jeśli jesteś w stanie zabezpieczyć siebie, czyli właśnie tutaj przez oddychanie, przez jakąś maseczkę do oddychania dostępną. Jeśli nie, to robimy ciągłe uciśnięcie klatki piersiowej. Bez wdechów. Jeśli czujemy się niebezpiecznie, jeśli nie jesteśmy pewni, jeśli nie potrafimy robić oddechu, jeśli się tego brzydzimy, to lepiej jest zrobić ciągłe uciśnięcia. Jeśli mamy sprzęt, wiemy jak zrobić oddech, to robimy 30/2. Tak? No i tutaj u osób podtopionych, tak możemy przyłożyć, wyciągniętych z wody. Jeśli mamy ten sprzęt i będziemy robić oddechy, to możemy zacząć od 5 oddechów ratowniczych. Czyli robimy 5 oddechów ratowniczych, oceniamy, czy coś się nie zmieniło. Jeśli się nie zmieniło, to robimy 30/2. I teraz tak, ułożenie takiej osoby na twardym podłożu. To się fajnie mówi. Tak. Powinna być na twardym. Tak naprawdę jest to podstawa.
są sytuacje, w których nie jesteśmy w stanie ułożyć kogoś na twardej podłożu. Jesteśmy sami w domu, jesteś ty i twoja żona, macie malutką sypialnię, no i macie ściągnąć na dół i cię uciskać, kiedy nie macie miejsca, musiałaby cię przeciągnąć do przedpokoju. No niewykonalne, tak? No to już lepiej uciskać wtedy na łóżko. No jeśli nie ma innego wyjścia, no to lepiej. Ale ogólnie tak, twarde podłoże uciskamy na środku klatki piersiowej, tak? Czyli tam, gdzie wizualnie widzimy, że to jest środek klatki piersiowej i jest to mostek, czyli ta twarda kość. Czyli nie robimy żadnych odliczeń palców, tak jak gdzieś tam... Znaczy ogólnie to nie. Tak, przyjęło się teraz, że środek klatki piersiowej to jest to miejsce, gdzie uciskamy klatkę. Czyli każdy środek potrafi znaleźć mniej więcej. Każdy potrafi, najważniejsze, żeby była ta twarda kość, żeby to była mniej więcej środek. Czy to będzie centymetr wyżej, centymetr niżej. Może być... Nie ma to takiego wielkiego różnicy w tej pierwszej pomocy, a te takie różne rzeczy, jak mówisz, jakieś odliczanie palcami, różnymi rzeczami, często oznaczały to, że te osoby traciły 2, 3, 4 minuty na wyznaczenie tego miejsca, po czym się zastanawiały, czy na pewno dobrze w dobrym miejscu uciskam i przestawały uciskać, więc środek klatki piersiowej. To jest to, co miałem ci odpowiedzieć. Klęczymy koło tego pacjenta, staramy się uciskać tą taką twardą częścią naszej dłoni. Jak mocno? Mocno. U osoby dorosłej uciskamy tą klatkę piersiową mocno, bo to musi być 5-6 centymetrów. No to jest dość głębokie uciśnięcie. Aż do podłogi. Aż do podłogi. Wszystko, co nas ogranicza, to kręgosłup poszkodowanego zawsze. No tak. Ale uciskamy tą osobę mocno. Lepiej ucisknąć trochę za mocno niż za słabo. Więc uciskamy tą osobę mocno. Tam oczywiście te łamanie żeber, o których mówiłeś. Nie staramy się na siłę złamać żeber, ale będziemy słyszeć te takie specyficzne chrząknięcia, tak? Nasze żebra z mostkiem są połączone tak, chrząstką i ona się może rozrywać. Ale my się tym nie przejmujemy. Nawet jak się złamie żebro, to też się tym nie przejmujemy. Nawet jak słyszymy, że coś chrząka, czy dziwne odgłosy, tak, my dalej uciskamy tą klatę. Nie przejmujemy się tym. Najważniejsze dla tej osoby jest uciskanie klatki piersiowej. Nie to, jak jego żebra, mostek, czy inne rzeczy będą wyglądać, bo to najważniejsze, żeby przeżył. Się naprawi, a jak nie będziemy uciskać, to się nie naprawi, bo nie będzie co się naprawiać. No właśnie i nie przerywamy tych uciśnięć. Jak dobrze pamiętam z kursu i z trenowania na manekiny, przerwanie uciśnięć spada ciśnienie. Tak, my minimalizujemy przerwy w uciskaniu, dlatego te oddechy trzeba zrobić stanowczo, szybko i z odpowiednim sprzętem. Nie możemy się zastanawiać, czy jest nam bezpiecznie, bo tracimy czas. Tak? My musimy to robić jak najszybciej, bo te przerwy w uciskaniu powodują, że te ciśnienie, które wygenerowaliśmy, maleje, a tak naprawdę to prawie zanika, no i zaczynamy od początku, a to nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby ta osoba cały czas dostawała krew do mózgu. I to jest takie uciśnięcia, pamiętam, to jest ciężka praca, więc zmieniamy się, żeby samemu nie zasłabnąć pewnie. Zmieniamy się. Tutaj wytyczne mówią, że zmienić się co najmniej raz na 2 minuty, czyli co 2 minuty powinniśmy się zmienić. Szukajmy tych ludzi do pomocy. Jeśli ktoś potrafi uciskać klatkę, to nie bądźmy herosami, bo to nie o to chodzi. Dużo badań pokazuje, że powyżej 2 minut nawet jak nam się wydaje, to nasza ta jakość uciśnięć, szybkość uciśnięć jest coraz gorsza, więc zmieniajmy się. Właśnie do szybkości uciśnięć. No właśnie, jak szybko? 100-120 razy na minutę, czyli 2 razy na sekundę, czyli szybko. Tak? To jest taka najprościej wytłumaczyć. To jest rytm Staying Alive. Dokładnie tak. To jest taka, jest trochę, w ogóle całe playlisty są na różnych do RKO, ale taki, żeby ktoś sobie kto nie wie, ile to jest 120 razy na minutę, bo to ciężko sobie tak wyobrazić, to niech sobie zanuci Staying Alive i wtedy będzie wiedział. No właśnie, to jak już robimy te uciśnięcia i wdechy, jak długo? Kiedy przestajemy? Kiedy przyjdzie pogotowie ratunkowe? Znaczy pogotowie ratunkowe. Czasami przyjeżdża pierwsza straż pożarna. No oczywiście. Tak, i tak może być na nurkowiskach. Może źle się w ogóle wyraziłem. Do momentu, aż przyjadą służby, bo to nie zawsze pogotowie ratunkowe. Ja tu nie chcę umniejszać na pewno innym służbom, które żeby pomagają. sprecyzować, nie kiedy zobaczymy samochód i Nie, to nie jest tak, że widzimy, że niebieskie światła gdzieś migają w oddali i albo uciekamy. Słyszymy. Tak. Dopiero aż ktoś z tych służb podejdzie i przejmie od nas uciskanie klatki piersiowej. Tu znowu, żeby minimalizować uciśnięcie klatki piersiowej, żeby dać. No oczywiście te osoby często też sprawdzą, potwierdzą, czy jest zatrzymanie krążenia, ale minimalizujemy te przerwy, czekamy, aż ktoś nie podejdzie do nas, powie nam, że możemy przestać. Jeszcze coś mnie pytałeś, pewnie ja już zapomniałem. Kiedy kończymy? No pewnie kiedy pacjent się obudzi? Kiedy pacjent daje znaki, że oddycha, tak? Czyli zapada nam się klatka piersiowa, pacjent się rusza, zaczyna mówić, ale może być tak, że dalej będzie nieprzytomny i bardzo najczęściej jest tak, że dalej jest nieprzytomny, ale czujemy, że uciskamy, czujemy się, że jakieś są ruchy klatki piersiowej, albo jakaś kolor się zmienił u pacjenta, zaczyna nabierać kolorów, albo gdzieś się poruszył, albo coś chrząknął. Kiedy w ogóle coś nam się zmienia w pacjencie takiego, że może nam się wydawać w pierwszej pomocy, że ten człowiek zaczyna oddychać,
to możemy potwierdzić, czy on na pewno oddycha. Tak? Oczywiście, żeby nie było też tak, że co 10 sekund będziemy sprawdzać, czy ktoś oddycha. Ale jak mamy jakieś duże wątpliwości, to wtedy sprawdzamy, czy ktoś na pewno nie oddycha. No właśnie, teraz pytanie, jak sprawdzić, czy oddycha? Znowuż mity w internetach, przykładanie lusterka i tak dalej. Jak najprościej i skutecznie sprawdzić, czy oddycha, czy nie? Właśnie, powiem ci, że to mnie najbardziej chyba boli w tym wszystkim, że mamy taki wspaniały dostęp do informacji, mamy tyle kursów, mamy tyle ludzi, z którymi możemy pogadać. Że każda osoba podeszła do pokoju i spytała się, jak sprawdzić oddech, to każdy by im powiedział i tak dalej. A dalej są takie mity. Nie sprawdzamy żadnymi lusterkami. Jeszcze tam różne inne dziwne rzeczy. Pamiętam, że ludzie wymyślali. Odchylamy głowę do tyłu, kładziemy jedną rękę na czoło, drugą na żuchwę. Odchylamy do tyłu tak, żeby głowa się odchyliła maksymalnie. Mocno do tyłu, może tak. To ładnie powiedzieć i sprawdzamy oddech metodą widzę, słyszę, czuję, czyli patrzę się na klatkę piersiową, czyli widzę, słyszę, czyli próbuję usłyszeć ten oddech i czuję, czyli próbuję go usłyszeć, tak? I sprawdzamy, patrząc się na klatkę piersiową przez 10 sekund, jeśli usłyszymy co najmniej 2 oddechy, to znaczy, że człowiek oddycha. Czyli 2 oddechy na 10 sekund. Jeżeli mniej? Jeśli jest 0 albo 1, to uznajemy, że ta osoba nie oddycha. Warto to przekazać, dzwoniąc pod 112? Że człowiek oddycha, czy nie oddycha? Że jest, nie wiem, 1 oddech na 10 sekund. Co? No, warto. Mam nadzieję, że w ogóle jak macie jakieś duże wątpliwości, to ten dyspozytor medyczny powinien być tą osobą, która wam pomoże. Czy jak jestem sam, zadzwonić na 112, zostawić na głośnik i prosić o instrukcję w razie czego? Bardzo często dyspozytorzy medyczni prowadzą RKO z świadkami zdarzenia, czyli mówią uciskać, przyjedzie karetka i tak dalej, prowadzą. To jest wspaniała ich praca. Więc tak, zawsze możemy się spytać dyspozytora medycznego. Ten 1 oddech często jest oddechem agonalnym, takim, kiedyś to mówiono, kiedyś ostatnie tchnienie, to jest taki z powodu zmiany ciśnienia, odróżnienia dróg oddechowych, może być taki niepełny oddech i te oddechy są najczęściej oddechami agonalnymi. To jest to, że oddech to jest to, jak my teraz oddychamy, czyli robimy wdech, wydech, klatka piersiowa się unosi, opada, a jakieś tam takie dziwne rzeczy, typu jakieś ruszanie ustami, tak na przykład jak ryba wyciągnięta z wody, często tak opisujemy to. Bez żadnych ruchów klatki piersiowej, czy jakiś jeden wydech i nic więcej przez 10 sekund, uznajemy, że ta osoba nie oddycha. Pamiętajmy, że zawsze możemy przerwać RKO. Tak? Czyli możemy podjąć, a stwierdzimy, że jednak oddycha, potwierdzimy, że jest oddech, to przecież możemy zawsze przerwać. Tak? Gorzej jest taką osobę położyć na boku i czekać. Bo najgorsze dla ludzi, którzy nie oddychają, nie mają krążenia, jest strata czasu. Okej, czy tak, wiemy jak wezwać pomoc, co przekazać, zbadać algorytmami sample ABC, robić RKO. Inne rzeczy, które gdzieś tam widziałem, czy nawet widziałem w wypadkach nurkowych, to na przykład udar mózgu u nurka, który się objawił albo po nurkowaniu, albo jeszcze nawet można zaobserwować go pewnie przed nurkowaniem. Jak rozpoznać udar mózgu? Bo to są takie charakterystyczne elementy pewnie. To prawda. My tutaj mówimy o takich 3 charakterystycznych rzeczach w pierwszej pomocy, dzięki któremu rozpoznajemy udar. To jest bełkotliwa mowa, opadnięty kącik ust i słabsza jedna strona ciała. Jeśli te rzeczy pojawiają się nagle... I muszą być 3 naraz? Nie muszą być 3 naraz. Może być tak, że ta osoba ma bełkotliwą mowę i opadnie im jedna strona ciała. Tak? Ogólnie jeśli jakiś jeden z tych objawów nagle pojawia się, to jest na pewno powód, żeby zadzwonić na dyspozytornię medyczną, na 112, czy nawet na 999, nawet lepiej. Ten czas jest często szybszy do dotarcia tego. Czas porozmawiania z dyspozytorem medycznym jest szybszy, więc najlepiej dzwonić na 999 i powiedzieć o tych objawach. Tak? Ale jeśli mamy 3 objawy, no to mamy bardzo dużą prawdopodobieństwo, że to jest udar mózgu. No i co wtedy możemy zrobić? Za czym przyjedzie pogotowie? Nic. Okay. Takiego specjalistycznego. No, przy udarze niestety nie pomożemy tej osobie jakoś za bardzo. Tutaj tak naprawdę, co możemy zrobić przy udarze, to jeśli ta osoba jest przytomna, tak, no to żeby ograniczyła jakikolwiek ruch, żeby siedziała w ogólnodostępnym miejscu. Czyli rozebrać ją pewnie ze sprzętu. Tak, zdecydowanie, jeśli mamy taką możliwość. Pamiętajcie, że wielu ratowników medycznych, lekarzy czy pielęgniarek, którzy pracują w systemie ratownictwa medycznego, kompletnie nie zna się na nurkowaniu, nie zna się na sprzęcie, które są. Dla nas to jest bardzo często po prostu magia w czystej postaci. I dla nas zdjęcie skafandra, co wam pewnie zajmuje... Też długo. No ale to nam może być problem. No oczywiście my zawsze możemy go rozciąć, jeśli będzie trzeba. No ale tak, jeśli mamy taką możliwość, to przygotujmy tego pacjenta tutaj, jeśli mówimy o nurkach, tak żeby był, jeśli jest taka możliwość po prostu. No. A jeśli jest ta osoba nieprzytomna, najpierw miała objawy udaru,
czy straciła przytomność, no to już rozmawialiśmy, co zrobić. A jeżeli powiedzmy, nie wiem, jest trudny dojazd, mamy człowieka z udarem mózgu i trudny jest dojazd, bo to jest, nie wiem, gdzieś jakiś piach, to lepiej go przenieść w jakiś sposób, żeby udostępnić go karetce, wynieść, noszę kombinować, czy po prostu ma ten człowiek sobie tuptać pod rękę? Pamiętasz, jak na naszym kursie zawsze mówiłem, że medycyna ratunkowa i kwalifikacja pierwsza pomoc ratunkowa i wszystko to takie najważniejsze naszym celem było to zależy? No tak. Właśnie, tu mogę ci odpowiedzieć, to zależy. Tu nie ma dobrej odpowiedzi tak naprawdę na to pytanie. Najlepiej to zrobić tak, żeby ta osoba się nie ruszała i żeby ten pogotowie dotarło na miejsce. Tak? Czy nie, jak pogotowie, czy straż pożarna i tak dalej. To byłoby najlepsze dla tego pacjenta. W innych przypadkach, powiem ci, to zależy. Czy powinniśmy najlepiej to uzgodnić z dyspozytorem medycznym. Okay. Tak? Najlepiej uzgodnić z dyspozytorem, powiedzieć, jaka jest sytuacja, jaki jest dojazd. No, jeśli gdzieś tam dotarliście wy jako nurkowie, no to myślę, że któraś z służb też się udaje tam dotrzeć. Zgadza się. Okej. Kolejny taka rzecz, która jest spotykana, to zawał serca. Tu nie wiem, czy on występuje z powodu skoku z gorącego do zimnego na przykład, czy po prostu ze starości u człowieka, czy z chorób, ale często spotyka się... serca, taki najczęstszy to jest zamknięcie jednej z tętnic, którą krew dopływa do serca. Takie objawy zawału, które możemy mieć, w sensie, który pacjent może mieć, mam nadzieję, że nie my, to jest nagły, silny ból w klatce piersiowej. Bardzo często albo o charakterze pieczenia, albo o charakterze takiego ucisku. Pacjenci, do których jeździmy, bardzo często mówią, że mają takie wrażenie, jakby głaz im się położył na klatce piersiowej. Okay. Mają takie wrażenie, że w ogóle nie mogą unieść tej klatki piersiowej. Ten ból może promieniować i do lewej, i do prawej strony, często do pleców, do łopatek, może promieniować do brzucha. Ta osoba bardzo często, nie mówię, że zawsze oczywiście, bo tu znowu mogę powiedzieć, to zależy, jest spocona, blada, jest strasznie roztrzęsiona. Ona ma wrażenie, że umiera. Tak, może być jej duszno, no bo ma problemy, że to klatka piersiowa ją boli, więc ogranicza ten ruch oddechowy. I może być jej też duszno po prostu z powodu zawału mięśnia sercowego. To takie objawy zawału. Co zrobić? Może tak już przejdę dalej. Co zrobić? Myślę, że to też to znowu ograniczamy jakikolwiek ruch tego pacjenta. Tak? Dopóki jest przytomny, układamy go, najlepiej posadzić go na ziemi, no bo z ziemi jest najbliżej do podłoża, więc nam nie spadnie, nie uderzy się, nie rozwali sobie głowy. Chciałbym powiedzieć, że podać aspirynę, bo tak mówią wszystkie wytyczne i tak naprawdę powinniśmy to zrobić, czyli udostępnić, czy tam podać, udostępnić podaż, to się różna nomenklatura się używa, 300 mg aspiryny, pod warunkiem, że ta osoba jest nieuczulona. Tak? Ale tego nie wiemy, możemy tego nie wiedzieć. Jak ta osoba nie jest nam w stanie odpowiedzieć, czy nie jest uczulona, czyli mówi nam, że nic nam nie odpowiada, no to wiemy, że nie podamy jej tabletki, bo najprawdopodobniej jest po prostu taka już splątana, czy to ma zaburzenia świadomości. No ale jak nam odpowiada, że nie ma, ale nie jest uczulona, no to zgodnie z wytycznymi powinniśmy podać tej osobie aspirynę. Niestety w polskim prawie nie ma jednoznacznej odpowiedzi na te pytanie. To jest jeden z największych, może nie największy, jeden z największych zawsze takich dyskusji akademickich, prawnych, medycznych, no bo niestety nigdzie nie napisano, że można. No tak. Ale też nie napisano, że nie można do końca. Tak? No to jest lek bez recepty, więc ogólnie rzecz biorąc wytyczne zalecają podanie 300 mg aspiryny. Nie myli z jakimś ibupromem i tak dalej. Nie, aspiryny, tak, czyli poropiryna jest na przykład taka nazwa chyba najbardziej popularna, czyli kwas acetylosalicylowy. Tu chodzi o to, że on coś robi z ciśnieniem krwi, dobrze kojarzę? Czy z krwią? On robi coś z krwią, tak. On nie odwróci tego zawału, który jest, ale pomoże temu człowiekowi, żeby nie doszło do jeszcze większego zamknięcia tej tętnicy. Może tak to ładnie nazwać, tak po czyli tak po prostu najbardziej po ludzku. Czyli w przypadku jak udaru mózgu, zawał serca, człowiek ma się nie ruszać, odpoczywać i czekamy, dopóki jest przytomny, oddychający. Zdecydowanie tak. Czekamy na pomoc. I wtedy możemy też pewnie zrobić ten wywiad sample. Zdecydowanie, tak? Wywiad sample. Tu są ważne rzeczy, czy ta osoba na co choruje, czy miał już zawał przeszłości. Bardzo takie ważne informacje dla zespołów ratownictwa medycznego. Okej. Kolejna rzecz, bo mówiliśmy, że aspirynę podać może być ktoś uczulony, nieuczulony, to wstrząs anafilaktyczny. On może się pojawić przez właśnie leki, ale też na przykład urządzenie przez OSE. Bardzo często. Takie 3 najczęstsze powody wstrząsów anafilaktycznych to jest uszczędzenie przez owady błonkoskrzydłe, to jest reakcja na jakieś tam leki,
I trzecia rzecz to reakcja pokarmowa. U nas tak na przykład takie częstym to jest jakieś orzechy. Orzechy, krewetki czasami, ale te orzechy takie jakby królują w świadomości. Okej. Krewetek nie spotkałem na nurkowiskach, ale jak się rozbieramy z pianek, to osa może nas urządlić. Dostajemy wstrząsu anafilaktycznego. Jak to wygląda? Mówię, stoję sobie z boku, żebym mógł to zidentyfikować i jak wtedy pomóc. Wstrząs anafilaktyczny to jest taka bardzo szybka, ogólnoustrojowa reakcja naszego organizmu. Tutaj bardzo szybko dochodzi do obrzęku całego ciała, do problemów z oddychaniem, do duszności. Ta osoba bardzo szybko ma zaburzenia świadomości, może stracić przytomność. Się dzieje bardzo szybko. Bardzo często nie mamy prawie mało czasu. Oczywiście jest kupa innych objawów, no ale takie najczęstszym takim powodem to jest nagłe, silne rozpoczęcie duszności, jakieś problemy oddechowe, jakieś takie dziwne świsty na przykład, spowodowane jakieś obrzęki całego ciała. Potem człowiek traci, spada mu ciśnienie krwi, więc najpierw ma zaburzenia świadomości, potem może stracić przytomność. Okay. Co zrobić? I to znowu jest to... To zależy. To jest znowu te pytanie, nie, to nie zależy. To jest znowu to, co jest przy aspirynie. Wytyczne Europejskiej Rady Resuscytacji, wytyczne Amerykańskiego Towarzystwa Kardiologicznego mówią o tym, żeby podać tej osobie adrenalinę w ampułkoszczykawce, jeśli jest dostępna. Tak, mamy ampułkoszczykawkę do podania w przednioboczną część uda. No i wszystkie wytyczne europejskie mówią, żeby to zrobić już na poziomie pierwszej pomocy. Okay. No i to jest ta sama historia, która przy aspirynie. No tak. Więc... Czy jeżeli mamy to podać, jeśli nie... Jeśli mamy i chcemy uratować temu człowiekowi życie, a wstrząs anafilaktyczny, to zgodnie z wytycznymi, powinniśmy tą adrenalinę podać. Tylko to znowu jest to, co jest przy aspirynie, czyli te takie dyskusje. Szara strefa, tak? Takie dyskusje akademickie. I to ja teraz tu powiedziałem, żeby podać, bo tak mówią wytyczne. Ja uważam, że to po to są wytyczne, żeby ich słuchać i nimi postępować. A pewnie byś zaprosił kogoś innego tutaj w tym samym temacie i by powiedział, że absolutnie nie podawać, bo nie wolno. No tak. Co mogę ci powiedzieć? No tak jest. Jasne. Inna rzecz, która też mi się kojarzy, no to nurek może być albo mieć hipoglikemię, albo hiperglikemię. Mógł pewnie coś nie zjeść albo zjeść za dużo. Nurkowie są też chorzy na cukrzycę, Dokładnie. a to jest bardzo... Popularna chyba choroba. Popularna choroba, która tak się mówi, że często zabija najwięcej ludzi. W sensie, że zabija w ogóle najwięcej ludzi na świecie, to tak się mówi u nas. Troszkę, bo największym problemem cukrzycy takim, że zabija dlatego, że nie boli. Tak? Ludzie nie leczą jej, bo nie boli. Bo nie ma objawów to takich mądre. Szybkich, tak? No bo jak dostajemy zawału mięśnia sercowego, to nas boli. Jak mamy duszność, to nas się dusi, źle się czujemy nagle. No a cukrzyca, dopóki się nie rozhula, nie zacznie nam niszczyć wszystkiego po kolei, no to nie boli. No i ci ludzie nie leczą tej cukrzycy i potem takie problemy. No i hiperglikemia to jest nagły spadek lub wzrost glukozy w organizmie. Tak już powiedziałem spontanicznie, cukru, glukozy w organizmie. Jeśli wiemy, że ktoś choruje na cukrzycę, jeśli ma jakieś jego zachowanie jest dziwne. To znaczy nie inne niż zawsze, bo ta osoba może być ospała, może być pobudzona, może mieć jakieś takie majaczenia różnego typu. Tych objawów jakby hiperglikemii jest mnóstwo, no ale często to są takie zaburzenia, takie coś w okolicach zaburzeń świadomości już później, różnego stopnia, czy to jakiegoś pobudzenia, czy nie, to podać takiej osobie coś słodkiego. No tak, ale słodkiego i teraz... Hiperglikemia to jest pewnie nadmiar glukozy. I czy podanie słodkiego nie będzie gorsze? Hipoglikemia jest, może opowiem to tak trochę naokoło, hipoglikemia jest gorsza dla naszego organizmu tak w tej chwili. Po pierwsze. Po drugie, jeśli my tej osobie, która ma hiperglikemię, podamy cukier, to... Gorzej być nie może. To już strasznie bardziej mu tego stężenia glukozy w organizmie nie podniesiemy, a jeśli podamy osobie w hipoglikemii cukier, oczywiście dopóki możemy, tak? No bo tu osoba musi być przytomna, musi najlepiej przyjąć płyn tutaj. Są preparaty w aptece, no ale jeśli nie mamy preparatów z apteki, no tutaj jakieś takie napoje słodzone, no bo tam jest tyle cukru często, że nie da się tego rozpuścić w wodzie. No tak, bo musi być przytomna, żeby połknęła. To jeśli to no to podajemy takiej osobie cukier, no bo tym napojem słodzonym, najlepiej napojem, uratujemy temu człowiekowi życie, tak? A jak ma hiperglikemię, to ten cukier od jakiegoś czasu narastał, już strasznej rzeczy mu nie wyrobimy, a chociaż daliśmy mu szansę. Okej, czyli no i też pewnie czekamy na pogotowie. Oczywiście, tak, zdecydowanie. No jeśli mamy hiperglikemię. No bo rozumiem, że w hipoglikemii, jeżeli podamy mu
napój, to powinniśmy dosyć szybko zobaczyć pewnie poprawę. Powinniśmy, no ale to nie zawsze oznacza, że nie zawsze zobaczymy poprawę, bo nie zawsze wiemy, czy to hipo, czy hiperglikemia, a te osoby i tak dalej mogą być jakieś takie, mieć zaburzenia, jakieś tam problemy medyczne różnego typu, więc no tak, no dzwonimy na dyspozytornię medyczną. Jeśli na przykład ta osoba wróci i powie, w sensie wróci, no zacznie się normalnie czuć i powie, że już wszystko okej, no to zawsze można odwołać pogotowie ratunkowe. No chyba, że na przykład mamy taką sytuację, że ktoś, jakiś nasz domownik, wiemy, że często ma spadki cukru, często podajemy mu coś słodkiego, zaraz jest okej, no to możemy się zawsze wstrzymać ten cykl, ale to już takie indywidualne jakby podejście. Okej, czyli zadzwonić jeśli jest ktoś, kogo nie znamy, nawet jak choruje na cukrzycę, wiemy, że choruje na cukrzycę, tu często ci ludzie, którzy chorują na cukrzycę, mają te takie fajne opaski, które piszą, tak. Tam, mam cukrzycę, no i podamy mu coś słodkiego, no to tak dzwonimy po pogotowie, a jak po tym podaniu czegoś się poczuje lepiej, no zawsze możemy te pogotowie odwołać. Okay. Zawsze dyspozytor, to zawsze dyspozytor też może podjąć decyzję na przykład, że nie wiem, że proszę podać coś słodkiego i za 5 minut zadzwonię do państwa czy coś, no to on podejmuje decyzję, no tego jest w tym systemie. Czyli taka trochę zdalna ręka dyspozytora. No tutaj dyspozytor ma te obowiązki i te potrzeby, znaczy ma to robić, czyli ma jakby ocenić, czy karetka jest wolna, czy nie. My zawsze możemy się go spytać, tak? I przedstawić mu sytuację i on podejmuje decyzję. Ta decyzja zawsze należy do niego, czy wysłać karetkę, czy nie. Okej. Co prawda jest lato, no ale my nurkowie wiemy, że woda jest zimna, zwłaszcza, że im głębiej. Może dojść wtedy do pewnie wychłodzenia organizmu. W lato można dojść, człowiek, który leży na środku ulicy nagi i podłoże jest w nocy chłodne, może dojść do niego do hipotermii. To nie jest niestety tak, że jak jest lato, to nie będzie hipotermii. No właśnie. Ich jest oczywiście stosunkowo o wiele mniej i są o wiele rzadsze, ale zdarzają się. Czyli jeździcie latem do hipotermii? No zdarzają się, mamy takie przypadki. Od czasu do czasu tak się zdarza. No ktoś nieprzytomny, już nieważne z jakiego powodu, na przykład nago położy się na zimnej kostce, czy tam no i tak będzie leżał kilkanaście godzin, no i może dojść do hipotermii. To nie, że jest lato, no podłoże może być zimne najczęściej w nocy. No właśnie, no i mamy sobie nurka, który był długo na dnie, w zimnej wodzie, nie wiem, pianka mu przeciekała, cokolwiek, wychłodził się, tak? Jak rozpoznajemy hipotermię i jak pomóc? Ja tutaj tak powiem teraz do wszystkich, że bardzo polecam. Jest takie coś jak w Polsce fajny projekt. Nie chciałbym skłamać, przez kogo zrobiony, więc nie będę tak tutaj, po prostu nie pamiętam dokładnie, nie chciałbym skłamać. Nazywa się Akademią Hipotermii. Tam jest też postępowanie na poziomie pierwszej pomocy, tam się przechodzi taki fajny kurs e-learningowy, dostaje się certyfikat. To na pewno polecam. Hipotermia to jest rzecz, o której możemy tu mówić kupę czasu, więc taką rzeczą, którą bym polecał, to po prostu przerobienie tego kursu, jeśli ktoś ma ochotę się dowiedzieć, bo tam jest dużo fajnych, ciekawych informacji na poziomie pierwszej pomocy. Jak ocenisz, czy ktoś jest w hipotermii? No najlepiej jest badać mu temperaturę głęboką ciała. Okej, no to może być problematyczne. To może być problematyczne. No tutaj wszystko zależy od tego, w jakim stopniu tej hipotermii jest. No tutaj taki najlżejszy stopień hipotermii, który się najczęściej spotykamy na pewno. Mam takie wrażenie, no będą jakieś zaburzenia świadomości, drżenia mięśniowe, apatia, takie różne rzeczy. No mówię, no tutaj o hipotermii można kupę czasu mówić. Jak tego człowiekowi pomóc, no na pewno wyciągnąć jego z zimnego, starać się ogrzeć w jakiś sposób, wyizolować go od chłodu. I to, co mi się też zawsze nasuwa, czy podawać ciepłe posiłki? Wiesz co, jeśli ta osoba jest w stanie jeść i pić, no to oczywiście, że tak. Tylko ta kolejna zasada jest, jeśli jest w stanie, bo jeśli ktoś jest w takiej niewielkiej hipotermii, funkcjonuje, rozmawia z nami, jest przytomny, no to jakiś ciepły napój, ciepły posiłek na pewno może mu pomóc. Okej. Czyli generalnie ogrzać tak naprawdę. Odizolować od źródła zimna. Najważniejsze odizolować od źródła zimna, starać się ogrzewać. Tutaj tych sposobów jest różne. No, jeśli ta osoba jest na przykład nieprzytomna z powodu hipotermii, tak się oczywiście często zdarza i tak dalej, no to wiadomo, że wzywamy pogotowie. Jeśli osoba jest w hipotermii, w której widzimy, że nie da sobie rady wyjść, to dzwonimy na dyspozytornię. Ale jak dobrze każę, czasem w apteczkach są takie folie złoto-srebrne. Tak. Czy one służą właśnie do ogrzenia ciała i czy kolor to jest bardzo ma znaczenie?
tym przypadku kolor nie ma znaczenia. Okej, bo właśnie to też Tak, ja wiem, kolor że ma znaczenie. Powiem ci nawet, że na instrukcjach, na tych foliach często piszę tam jedną stroną do czegoś, jedną do czegoś. Tak naprawdę przyjmuje się, że ten kolor nie ma znaczenia. Pamiętajmy, że ta folia nie ogrzeje pacjenta. To nie jest tak, że ona jest jakaś cudowna i nagle zrobi tam super temperaturę mu ciała. Ona jest fajnym izolatorem, czyli na przykład szczelnie okryty pacjent 2-3 foliami, fajnie okryty cały, tak, od głowy do dołu, do stóp, fajnie wyizoluje sobie tą temperaturę. No, jak do tego dołożymy jakieś ciepłe kosy, różne rzeczy, to jesteśmy w stanie tego człowieka fajnie ogrzeć. Okej. Na takim poziomie pierwszej Czyli pomocy. znowu nie zastanawiamy się, którą stroną i nie tracimy czasu. Nie tracimy czasu, nie zastanawiamy się. Tym bardziej, że ludziom w pierwszej pomocy to się tak myli, potem się zastanawiamy, czy dobrze. A potem liczymy jeszcze ten mostki. Tak, i różne dziwne, fajne rzeczy robimy, które nie mają żadnego sensu, ale zabierają nam czas. A tu często czas jest najważniejszy. Okej, czas najważniejszy, zgadza się. Kolejny uraz, który mi się będzie kojarzył z nurkowaniem, no to są odma opłucnowa, jeśli dobrze mówię. No tak, nurek za szybko się wynurzył, ciśnienie mogło mu uszkodzić, nie wiem, płuca i tak dalej. Gdzie my tu na poziomie pierwszej pomocy, tak jak rozmawiamy, nie odkryjemy, czy to jest odma opłucnowa. Nie mamy takiej możliwości, ale ta osoba na pewno będzie miała duszność, tak? I to jest takim pierwszym objawem komuś, kto ma odmę, który ma jakieś problemy z płucami, czy tu powiedziałeś o odmie opłucnowej, to jest ciągła, narastająca duszność, tak? No tutaj osobom odpowiednią, żeby to zabezpieczyć, żeby jakoś tego człowieka ratować, no to jest poziom ratownictwa medycznego. To my już możemy na przykład jakąś tam odmę przewieźć do szpitala, podać tlen i takie różne rzeczy. Tak? Tutaj na poziomie pierwszej pomocy, no to takie postępowanie przy duszności, czyli znowu ograniczenie wysiłku, gdzieś tam ogólnodostępne pomieszczenie z dobrym przepływem powietrza. Jak to jest nurek, który się wynurzył, tak powiedziałeś, no to wyciągnięcie go z tych wszystkich różnych rzeczy, które ma na sobie, których nie potrafię sam nazwać i nie mam zamiaru i czekanie na pogotowie ratunkowe. Okej, czyli tutaj za dużo my je zrobimy. Jak już mówimy sobie o płucach, powietrzu i tak dalej, no to mamy takie zaburzenia jak hipoksja, hiperoksja, hiperkapnia i tak dalej. I zawsze pada pytanie, no bo nurkowie mają w butlach powietrze, ale też mają tlen. I czy w przypadku takich zaburzeń typu hipoksja możemy podawać tlen? Tlen jest lekiem. Tlen jest lekiem i żeby go podać, to jest poziom kwalifikowanej pierwszej pomocy, czyli tego takiego kursu, który tam trwa trochę czasu i to jest poziom podawania tlenu. Czy możemy? Nikt nie będzie cię trzymał za rękę i mówił ci nie podawaj. Tak? No ogólnie rzecz biorąc, podawanie tlenu to jest poziom kwalifikowanej pierwszej pomocy. Jak ktoś ma hipoksję, czyli niedobór, zbyt małą ilość ciśnienia parcjalnego tlenu we krwi, często saturacja jest niska, może nie ziutka, ale niska. Tak, te pulsoksymetry teraz są ogólnodostępne przecież. No jest zegarek. No nawet w zegarkach, ale ogólnie cała pandemia i cała ta sytuacja prowadziła, że jak kiedyś nikt nie miał pulsoksymetrów, to teraz tak naprawdę prawie w każdym domu, jak jedziemy na miejsce zdarzenia, to już mamy podaną saturację, bo ktoś już zmierzył saturację. No jak mamy niską saturację, no to ten człowiek dusi się, bo jest w hipoksji. Czyli nie zabrania się podania tlenu, jeśli mamy to... Jeszcze raz ładnie ci powiem, że poziom podawania tlenu to jest poziom kwalifikowanej pierwszej pomocy. A co zrobisz w życiu? No tak. To tak. Ogólnie rzecz biorąc, jakbyśmy już byli w poziomie kwalifikowanej pierwszej pomocy, no to tak naprawdę jakby po takiej pacjentowi z taką dusznością i niską saturacją podajemy tlen o jak najwyższym stężeniu. Tak, czyli tam jak najwyższe, wiemy, że tam są różne tematy, różne dziwne mieszanki, więc jak najwyższe jest najbardziej odpowiednie. No tak, bo tlen tutaj będzie lekiem. To mówię, to jest poziom kwalifikowanej pierwszej pomocy. No zakładam też, że na zwykłym takim jeziorze postronna osoba nie biega z butlą z tlenem również. Mam nadzieję. Chociaż różne dziwne rzeczy się zdarzają. No pamiętajcie, że tam zaraz, jak coś się dzieje, to nagle, jak w szybkim czasie powinien ktoś przybyć, tak? Jeśli to jest jezioro, to może ratownictwo wodne, jeśli nie, to pierwsi może będzie straż pożarna, może pogotowie ratunkowe, to też nie zawsze jest tak, że pogotowie jest na ostatnie na miejscu. Często jesteśmy też pierwsi, tylko o tym się nie mówi. Więc czasami się zdarza, więc wiecie, zawsze ktoś dostanie w końcu tej pomocy. Więc jasne. Tak możemy na to odpowiedzieć ładnie. Okej, przeszliśmy sobie przez te nieurazowe. Część nieurazową zrobiliśmy. Teraz
to, co wydarzyć może jeszcze nurkowi, no to jakieś różne może mieć urazy, tak? Zakłada sobie na siebie sprzęt i tego sprzętu naprawdę bierze dużo. Butle, balast, sam skafander, czasem 2 butle, płyty stalowe, no i wrzuca to na plecy i nagle coś krachnęło, strzeliło, pękło. No i teraz to właśnie, jeżeli coś się stało, nie wiem, w kręgosłupie, co się najczęściej dzieje przy takich podnoszeniach? Pewnie jeździłeś do takich wypadków, niekoniecznie może z nurkami, ale jakbyś mógł mi przybliżyć. Ogólnie problemy z kręgosłupem dotyczą większości dorosłych ludzi. Tak jak mówisz, to nie tylko nurkowie mają problemy z kręgosłupem. Murarze na budowach. Wiem, o czym mówię sam z siebie. Więc no, tak to jest. Co zrobić, to zależy. No tak. No mówię, tutaj wszystko zależy od tego, jaki to jest ból, czy ten człowiek jest w stanie się poruszać, czy nie, czy jest w stanie się w ogóle ruszyć, czy na przykład zostanie zgięty w takim momencie, już się kompletnie nie ruszy. Zatnie się, tak? Czy na przykład się położy, bo jest taka możliwość. To jest dużo pytań. Często jak jest taki duży uraz kręgosłupa, taki właśnie z podniesienia szybkiego, z nadwyrężenia, to często jest to wezwanie pogotowia ratunkowego, który poda leki przeciwbólowe, czasami weźmie do szpitala, że nie, to już nie o to chodzi. Tutaj żebyśmy rozmawiali, ale no ogólnie leki przeciwbólowe, a to wszystko zależy w jakim jest stanie, wiesz, będzie ból kręgosłupa, że cię zaboli, chodzisz sobie dalej i jest okej, a jest ból kręgosłupa, że cię tak odetnie, że no nie dasz rady nic zrobić, po prostu się położyć, byś czekał, żeby przyjechało pogotowie, bo cię tak będzie boleć. Są takie urazy kręgosłupa nawet, że przestaniesz czuć, nie wiem, kończyny i tak dalej, no już takie bardziej potężne. To wszystko zależy, co się dzieje z twoim kręgosłupie, co się wydarzyło. To jest wysoki, w sensie, wiesz, to milion rzeczy się może wydarzyć, różnych, to nie jest tak, że w pierwszej pomocy popatrzysz, tego to nie trzeba pomagać mu, on sam zaraz wstanie, temu trzeba, więc tutaj mówię, jak ktoś jest taki, że w sensie ktoś tam ma taką problem, że właśnie podniósł coś mu tam się strzeliło, najczęściej to mówią ludzie, że coś mu strzeliło w kręgosłupie, nie jest w stanie się kompletnie ruszyć, strasznie go boli, nie jest w stanie się ruszać, to zawsze możemy zadzwonić po pogotowie i zdjąć z niego co dalej. Te rzeczy no bo często te osoby potrzebują jakichś tam leków przeciwbólowych, których nie mają dostępnych jakby tak, wiesz, przy sobie. No tak. Okej, to idźmy sobie dalej. Rzuciłem na siebie sprzęt, nic nie strzyknęło, odpukać, wow. tak? Jeszcze. Jeszcze nie. No ale idę sobie na to jezioro, pośliznąłem się na jakimś kamieniu, noga skręcona, złamana. Skręcenie, złamanie, jak to odróżnić, które jest gorsze, no i co zrobić? Skręcenie, zwichnięcie, złamanie, takie 3 rzeczy. Tak. Złamanie to jest kość naszego ciała, zwichnięcie i skręcenia mamy w obrębie stawów. Tak? Przyjmuje się, że skręcenie to wtedy, kiedy jakiś staw uległ urazowi i wrócił do swojej anatomicznej pozycji, a zwichnięcie, kiedy sam nie wrócił do tej anatomicznej pozycji. To jest taka najłatwiejsza, można jeszcze to tak trochę dyskutować, to na pewno jest tak, ale to taka najprostsza do wytłumaczenia rzecz. Złamanie to jest uraz w obrębie kości. No i te złamania, pamiętajmy, że tak najłatwiej podzielić na otwarte i zamknięte. Otwarte to takie, kiedy ta kość wystaje na zewnątrz i ją widzimy, a zamknięte to takie, kiedy ta kość nie wystaje. No i to chyba tak najłatwiej to podzielić. Okay, co zrobić pewnie chcesz? Tak, tak sobie mówię, no bo znowu wiesz, nurek jest często właśnie w skafandrze albo w piance. Załóżmy, że gdzieś tam stopa, noga jest zakryta, schowana. Poszedł, przewrócił się, pośliznął, leży, krzyczy z bólu, łapie się za nogę, tak? Ty jeszcze mnie spytać, czy masz ściągnąć ten skafander, prawda? Już wiem, że mam go rozciąć. To znaczy, to też powiem ci, to zależy. Jak drogi, to nie. Bo jak ktoś skręcił sobie na przykład kostkę a mu potniesz skafander 10 razy w życiu i to jest 11, to myślę, że nie da ci rozkleić, tak? To tutaj też zawsze musimy siły i środki do tego, co się dzieje z pacjentem. Okay. Jakby sobie wyśrodkować to wszystko, więc nie podpowiem ci, czy trzeba, czy nie, to już zależne od sytuacji, zabezpieczyć to, tak? Czyli to jest taka zasada, że jak kość długa, czyli jak kość mamy podejrzenie złamania kości, to stabilizujemy 2 sąsiednie stawy, to jest takie najprostsze, a jak mamy coś tam uraz w stawie, to dwie sąsiednie w stawie to 2 sąsiednie kości. Tak, tutaj zawsze możemy się rękę do swojego ciała, najłatwiej jest czym, to zależy. Tutaj tak dla moim osobistym zdaniem jest bardzo świetna rzecz, to jest stretch. Po prostu stretch, czy tam folia spoczynkowa jest trochę słabiej jakby nawijana, ale stretch jest po prostu wspaniałą rzeczą na stabilizowanie różnych złamań, zamkniętych zwichnięć, skręceń. Uważam, że moim zdaniem każdy w apteczce pierwszej pomocy
powinien mieć stretch, bo wiele rzeczy da się tym zrobić, wiele wymyślić i takich, że po pierwsze będziemy widzieć tą cały czas kość, nie będziemy się zastanawiać, jak tą chustę trójkątną się wiązało, a który bandaż się używało, no bo to jest ten poziom. Na tej poziomie pierwszej pomocy mamy takie problemy. A ten stretch jest fajny i naprawdę polecam i sam go używamy jakby. Czy od dzisiaj do skrzyń nurkowych wrzucamy stretch w razie czego? Nogę zawsze można, jeśli to jest jakiś uraz przedkości, można do drugiej nogi, jeśli to jest jakiś duży uraz nogi. No wiadomo, no to wszystko zależy. Jak ktoś skręcił kostkę kilka razy, no to będzie wiedział. Jak pierwszy raz, to będzie go bardziej boleć, ale no musimy jakby tutaj te swoje siły, środki, to co będziemy robić do tego pacjenta, do tego jak on się czuje, co on sam o tym uważa. Tak, no bo jak jest pacjent, który boli go noga i powiem, że mamy mu nie rozcinać skafandra, bo tu o tym cały czas rozmawiamy i że on w ogóle sobie nie życzy, no to wiadomo, że jak sobie nie życzy i nie chce, to nie. To lepiej zdjąć i zobaczyć. Lepiej zdjąć i zobaczyć, a może w ogóle nie będzie chciał od ciebie pomocy, no bo to też tak się... No to też dobre. Jak nie chce pomocy, to co zostawiać? Jak nie chce pomocy, to nie chce pomocy. No mamy prawo nie chcieć pomocy. Nie ma w Polsce nie ma w Polsce obowiązku leczenia się w żaden sposób, więc często jest tak, że ktoś nie chce pomocy i ma do tego prawo. Okay. Rozumiem, że w takim razie, a czy takie złamanie otwarte, nie wiem, jakoś sprawdzić ręką, pomacać przez skafander, czy doszło do złamania, wyczujemy to, czy... Co znowu ci odpowiem, to zależy. Bo to niektóre złamania wyczujemy, niektóre nie. Jeśli ktoś nie ma doświadczenia w badaniu takich rzeczy, to raczej bym nie opierał się na tym, żeby jakoś to strasznie macać, wymacywać, wybadać, ruszać tą nogą i tak dalej. Zostawmy tą nogę w pozycji taka jest, spróbujmy ją w pozycji zastanej ustabilizować. Tak naprawdę, czy to jest złamanie, czy stłuczenie, to się okaże dopiero, jak ten pacjent będzie miał zrobiony rentgen. Czy na poziomie pierwszej pomocy ustabilizować. Ustabilizować, tak. To ustabilizowanie też pozwoli temu pacjentowi na zmniejszenie dolegliwości bólowych. Okej. Kolejna rzecz, która jeszcze mi się nasuwa, to już... Dobra, przecież udało nam się założyć sprzęt. Nic nam nie strzeliło w plecach. Nic nam nie strzeliło w plecach i się nie potknęliśmy. Tak, nie potknęliśmy się, przeszliśmy. Jest coraz lepiej. Coraz lepiej, jesteśmy coraz bliżej. Robimy ostatni krok i byliśmy w miękkich butach neoprenowych i nadzialiśmy się, przebijamy stopę czymś ostrym. Krew leci. Co wtedy? Ogólnie to krew leci, no tamujemy te krwawienie. A wyciągamy to co nam się... Nie, staramy się nie wyciągać tego. Znaczy, no to też... Widzisz, to jest znowu to. Rozmowa o pierwszej pomocy jest super i bardzo się cieszę w ogóle, że to jest i możemy coś tam przekazać fajnego wspólnie. Mam nadzieję, że komuś się to przyda, bo to o to chodzi, żeby komuś kiedyś się to przydało, że ktoś pomyśli, z takich dwóch gadało do mikrofonu i się śmiało i w sumie to powiedzieli coś takiego, że pomogą mi to uratować komuś życie. To w sumie o to chodzi w tym wszystkim i to jest najważniejsze. Wiesz, jak wbijesz sobie szkło 2 mm, to wyciągniesz. No tak. Ale jak wbijesz sobie coś, co przebije nogę na wylot, to zostaw. Albo głęboko jest tak, że nie jesteś w stanie ustalić, czy tam jak dużo krwawi jest głęboko no to zostaw, ustabilizuj to, zatamuj te krwawienie. Pamiętajmy, że krew jest tak silnym barwnikiem i tak oddziałuje na ciało, na nasze zmysły, że nawet jak to jest mało krwi, to nam się zawsze wydaje, że jest strasznie dużo. To jest tak, że często jest tak, że wiecie, ktoś mówi, stracił 2 litry krwi, tak naprawdę do tej krwi było tam 200 ml 100, no ale tak silny barwnik. I te nasze takie, wiecie, od początku, od dziecka zakorzeniona obawa o tym, że ten krew nie powinna uciekać z naszego ciała w nienaturalny sposób powoduje, że my się boimy traty krwi, więc dla nas to zawsze jest strasznie dużo. I rozumiem, że jak podchodzimy do takiego, nie wiem, pomóc krwawiącemu nurkowi, to rękawiczki? No tutaj wrócimy do tym, że myślę na samym początku, że bezpieczeństwo własne jest najważniejsze, tak? My nigdy nie wiemy, na co ta osoba choruje i tak dalej, więc tutaj rękawiczki są na pewno podstawą tego wszystkiego. I tamujemy krew i znowuż dowolną, skuteczną metodą pewnie. Dowolną, skuteczną, mogą zależną od sytuacji. Tak? Ja już w głowie widzę, że przy małym rozcięciu stretch też pewnie się nada świetnie. Jest taka opcja ogólnie rzecz biorąc, no ale mamy jakieś tam zawsze gazy, gaziki, różne rzeczy, bandaże, no wszystko zależy jak to wygląda. Jak to wygląda, jak to krwawi. Wiesz, no są krwawienia, tak jak ty mówiłeś, że tam sobie coś wbił stopę i to jest takie, no tam nic. Tak? No, tu też możemy mówić o krwotoku, jak ktoś sobie amputuje rękę. Więc tutaj są różne rzeczy. Tutaj warto też powiedzieć, że ERC wskazuje na to, że przy
silnych krwotokach na poziomie pierwszej pomocy używać opasek uciskowych, tak? Czyli te wszystkie tak popularne, tak najpopularniejsze chyba CAT, czyli takie opaski, które kiedyś tam dawno temu wszyscy myśleli, że są tylko dla wojskowych i w ogóle to ich nie ruszać, no to się okazuje, że te opaski ratują życie i żeby ich, jak jest taka możliwość i jest wielki krwotok, bo nie wiem, komuś amputowało kończynę, przycięło mu jakąś tętnicę, no ta krew leje się, można powiedzieć, że strumieniem, tak po ludzku, to powinniśmy założyć taką opaskę, jeśli wiemy jak i mamy dostępną. Jeśli mamy dostępną. I to znowu jest ta kwestia, żeby przejść na pierwszą pomoc, na jakiś kurs i żeby się nauczyć to zrobić. No, to jest podstawa, wiesz. My tutaj sobie możemy rozmawiać o wszystkim, ale większość rzeczy, o których teraz rozmawialiśmy, takich stricte manualnych, da się tylko nauczyć, jak ten człowiek do tego dotknie. Tak? No Od razu jakieś kursy pierwszej pomocy online to odpadają. To jest nieporozumienie. No to prawda, już samo... Najważniejsze jest dotknięcie fantoma pacjenta, założenie tego, spróbowanie tego założyć raz, dwa, I trzy. robić RKO przez 2 minuty. No, co najmniej. Co najmniej, to daje naprawdę... Albo przez 10, co nie? Albo przez 10, tak. No, to daje, dopiero się można poczuć, jakie to jest trudne i faktycznie. No ale najważniejsze, żeby się nie bać i pomagać. Najważniejsze, tak? żeby podejść do poszkodowanego. Wiele ludzi umiera, dlatego że boimy się do niego podejść i odchylić mu głowę do tyłu. Taka najprostsza rzecz na świecie. Udrożni drogę. Udrożni drogę. Osoby umierają w wypadkach samochodowych, bo miały nieudrożnione drogi oddechowe. Był nieprzytomny, pewnie głowa w dół. Tak, no był nieprzytomny, doszło do niedrożności dróg oddechowych. Wszyscy kiedyś zawsze jest takie, kojarzysz na pewno też z KPP i ogólnie tak z życia, że ktoś mówi, nie dotykajcie go, bo tam uszkodzicie mu kręgosłup. No jak człowiek nie oddycha, to czy on będzie miał bardziej uszkodzony kręgosłup, czy w ogóle myślenie, czy ten kręgosłup zostanie bardziej uszkodzony, to jest kompletnie nieważne. Najważniejsze jest, żeby zaczął oddychać, tak? Więc no to udrożnienie dróg oddechowych jest to bardzo ważne. Taką jest podstawą. Po prostu podejść, zobaczyć, co się dzieje. Nie uznawać, że każda osoba, która leży na ulicy, to alkoholik, który jest pijany i dlatego leży, a nawet jak jest to alkoholik, to trzeba mu pomóc, bo no, to takie przeświadczenia nabywane tam gdzieś jakieś tam kilkadziesiąt lat, od kilkudziesięciu lat powodują, że dużo osób umiera, no po prostu ktoś do niego nie podszedł, nie odchylił mu głowy do tyłu, nie zaczął uciskać klatki. To nie jest nic ciężkiego, to są rzeczy, które da się nauczyć na 8-godzinnym kursie, a nawet czasem to bardzo krótszym, tak? W takim podstawowym wersji to nie jest żaden problem. No i w sumie tak naprawdę nie bać się tego i no mamy zawsze pod telefonem kogoś, kto nam pomoże i nas poinstruuje de facto. Oczywiście, że tak. My zawsze mamy możliwość skontaktowania się z dyspozytornią medyczną, tak? Tym bardziej na przykład przy zatrzymaniu krążenia dyspozytorzy prowadzą często tak jak na filmach czasami widzimy, że tam mówią, no to robimy 30 uciśnień, proszę uciskać mocno i tak dalej, tak? No to też taką ważną rzecz, którą powinniśmy mówić, to jest, znaczy chciałbym powiedzieć, nie powinniśmy mówić, to, że te AED, żeby nie bać się użyć AED. Żeby to nie było tak, że mamy AED i się boimy go użyć, bo go nigdy nie używaliśmy. To jest prosta rzecz. Ja jeżdżę do przedszkoli, uczę przedszkolaków i one potrafią podłączyć AED i je używać. To nie jest nic strasznego. To trzeba włączyć, nacisnąć guzik, który... I słuchać poleceń. I szukać poleceń i wiem, że Polacy są najważniejsi w tym, żeby nikogo nie słuchać i sami mówić, bo wiedzą najlepiej, najczęściej wiemy, ale tutaj posłuchać to, co maszyna do nas mówi i będzie dobrze. I po prostu podejść i nie bać się podejść. No to myślę, że takie najważniejsze. No ja właśnie po kursie KPP kupiłem sobie AED. Wiem. I jeżdżę sobie z nim. Słyszałem. Otwiera wiele możliwości, powiem szczerze. Daje wiele możliwości dla innych ludzi, których spotkasz w życiu swoim, więc zdecydowanie tak. To są fajne rzeczy. Super, także podsumowując odcinek, nie boimy się, podchodzimy, udrożniamy drogi oddechowe, dzwonimy i działamy. Działamy. No tak, bardzo ładnie to podsumowałeś. Super. Tak, więc ja tak od siebie już na sam koniec, to jeszcze raz bardzo dziękuję, że mnie tu zaprosiłeś. Jeszcze raz mówię, żebyśmy nie bali się udzielać pierwszej pomocy, bo to nie jest nic strasznego, a jak się boimy, to przyjdźmy na kurs i się nauczmy. No zwłaszcza jeśli nurkujemy tak naprawdę. No, zwłaszcza jeśli nurkujemy, jeśli jesteśmy w jakichś trudno dostępnych miejscach, tak jak już tu kilka razy o tym rozmawialiśmy. Zachęcam do brania udziału w kursach kwalifikowanej pierwszej pomocy. To jeszcze bardziej otwiera umysł na różne rzeczy. Zgadza się. Co na pewno sam wiesz po sobie i potem ile to ci dało takiego ogólnej wiedzy, takiej postrzegania świata może tak. Dokładnie tak. Nie bójmy się pomagać.
A zawsze jak mamy jakiś problem taki stricte medyczny, nawet boimy się uciskać klatki, to zadzwonimy do dyspozytora medycznego, on nam powie, jak ją uciskać, chociaż w takim prostym sposobie. Super. Dzięki Ci, mam nadzieję, że jeszcze kiedyś zobaczymy na jakimś kursie. Dziękuję bardzo. Dzięki. Dziękujemy za wysłuchanie odcinka. Każde odtworzenie, każde udostępnienie, polubienie czy komentarz to dla nas bardzo cenne wsparcie. A jeśli podoba Ci się nasza twórczość, możesz wesprzeć nas w serwisie Patronite. Mamy nadzieję, że zechcesz przyłączyć się do współtworzenia Z Podwody i dorzucić swoją cegiełkę do tego projektu.